Dzisiaj podzielę się z Wami przepisem na pyszny i soczysty faszerowany schab. Pyszne danie, które uświetni każdy uroczysty i świąteczny stół. Życzę Wam smakowitego dnia i zapraszam Was na filmik. Potrzebny będzie 2-kilogramowy kawałek schabu. Oprócz schabu potrzebować będziemy również tak około 200 g boczku lub bekonu, 150 g Waszego ulubionego sera, najlepiej takiego, który się fajnie topi, 3 ogórki kiszone. Możecie je ominąć, jeżeli nie chcecie ich dodawać. Ja lubię dodać w tej potrawie odrobinę kwaskowości. Ponadto 4 duże pomidory. Schab przyprawię solą, pieprzem, łyżeczką majeranku, łyżeczką słodkiej papryki, łyżeczką kopru włoskiego oraz łyżeczką pieprzu kajeńskiego. Dodam również w moim wypadku tutaj świeże zioła, odrobinę rozmarynu oraz tymianku. Jak najbardziej możecie zastąpić je ziołami suszonymi. Do marynaty zużyję również 4 ząbki czosnku, 2 łyżki musztardy, 3 łyżki sosu sojowego, 3-4 łyżki oleju rzepakowego. Mięso położyłam na desce tym tłustym kawałkiem w dół. Mięso przekroję teraz w plastry, nie przekrawając ich jednak do samego końca. Właśnie ten tutaj tłusty kawałek na dole zatrzyma mi schab w całości. Powstanie w ten sposób taka harmonika. Plastry kroję na takie centymetrowe kawałki. Ok, w ten sposób powstało mi 13 kawałków mięsa. Ostatni kawałek jest troszeczkę grubszy, myślę, że mogę go tak zostawić. Następnie przygotowuję marynaty do mięsa. Do miseczki dodam przeciśnięty przez praskę czosnek. Następnie dodam musztardę, olej rzepakowy, sos sojowy, przyprawy, listki tymianku, listki rozmarynu, sól oraz świeżo zmielony pieprz. Całość oczywiście dobrze wymieszam. I tak przygotowaną marynatą posmaruję teraz mięso. Rozsmarowuję dobrze między poszczególnymi kawałkami, tak aby marynata dostała się do środka. Mięso możecie również obrócić i posmarować je marynatą pod spodem. Mój schab owinę teraz folią aluminiową lub folią spożywczą i wstawiam do lodówki na co najmniej 3 godziny, aby dobrze się mięso zamarynowało. Najlepiej by było, gdybyście przygotowali to dzień wcześniej i mięso marynowali przez noc. Tuż przed wyjęciem
wieprzowiny z lodówki. Przygotowuję sobie pozostałe składniki. Ser pokroję w plasterki. W plastry pokroję również pomidory oraz ogórki kiszone. Zamarynowane mięso przełożyłam do naczynia, w którym będę je piekła. Może to być blacha do pieczenia lub naczynie żaroodporne. Najlepiej, gdyby było takie z pokrywką. Teraz poszczególne plastry mojego schabu przekładać będę przygotowanymi składnikami. A więc pomiędzy plastry wkładam kawałek boczku, po 2 plasterki pomidora, plaster sera oraz parę plasterków ogórka. I tak postępuję z całym schabem. Ok, schab jest już nafaszerowany. Jak pewnie zauważyliście, musiałam zmienić niestety blaszkę. Nie przewidziałam wcześniej, że przecież faszerowany schab powiększy swoją długość. Także jak widzicie, jest gotowy już do wstawienia do piekarnika. Taki 2-kilogramowy kawałek będzie potrzebował około 2 godzin 10 minut. Mięso przykryję teraz szczelnie folią aluminiową. I w pierwszej fazie będę go piekła pod przykryciem godzinę 45 minut. Po tym czasie zdejmę folię i podpiekę go jeszcze następne 25 minut. Ok, i mięso wstawiam teraz do piekarnika. Mięso właśnie wyjęłam z piekarnika, teraz zdejmę z niego folię. Jak widzicie, samo mięso i warzywa wypuściło sporo soków. Teraz wstawiam schab z powrotem do piekarnika, bez przykrycia. Będę go tak zapiekać około 20 minut. I tak oto prezentuje się schab nadziewany z piekarnika. Już ładnie zapieczony. Myślę, że prezentuje się rewelacyjnie. Fantastycznie będzie wyglądał na półmisku na waszym uroczystym stole. Jest mięciutki, kruchy, soczysty. Tego soku z pieczeni absolutnie się nie pozbywajcie. Ja go przecedzę, zagęszczę odrobinę mąką i podam razem z pieczenią. Mam nadzieję, że przepis wam się spodobał i chętnie z niego skorzystacie. Jeżeli tak, to jak zwykle proszę was, dajcie kciuka w górę. Nowych widzów bardzo serdecznie zapraszam do subskrybowania na mój kanał, aby móc oglądać następne filmiki. Dziękuję wam ogromnie za spędzony ze mną czas. Życzę wam smakowitego dnia i do zobaczenia w następnym filmiku. Na razie, pa! Słuchajcie, schabik jest tak mięciutki, po prostu się rozpływa. Ok, czas na próbę. Moje mięciusieńki. I niesamowicie soczysty. Mięso jest niezwykle soczyste. I kruchutkie, naprawdę pyszne. Smacznego, kochani. Rewelacja. Tak jak schab potrafi być suchy, naprawdę w tej wersji jest rewelacyjny. Coś pysznego. Polecam.